Mad Max. Gra wydana 1 września 2015 roku przez producenta Avalanche Studios. Grę można kupić za 94 zł na Steam, a na GG Deals można znaleźć oferty za około 14-15 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy gra dziejąca się w postapokaliptycznym świecie, gdzie dookoła nas dominuje piach i bezwzględność ludzka, może być dobra? Czy poza brutalnością jest tu coś ciekawego? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kerody i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grze. O grze, która jest, myślę, troszeczkę znana i która na Steamie ma naprawdę dobre oceny. Poznałem ją w sumie dzięki materiałom na YouTube, Steamowi i pewnie artykułom, bo gra naprawdę zrobiła niezłą robotę na rynku gier. Mad Max to gra, która ma już 8 lat, ale którą ograłem i ukończyłem dopiero teraz. I przyznam, że nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. Wiedziałem tylko tyle, że jesteśmy bohaterem, który przemierza zniszczony świat swoim autem i przy okazji jednemu złamie rękę, drugiemu rozwali głowę, a trzeciemu jeszcze coś brutalniejszego. Jak się jednak okazało, gra ta ma o wiele więcej do zaoferowania niż się początkowo spodziewałem i byłem niesamowicie zaciekawiony tym tytułem. Wykonywałem misje poboczne, rozwijałem wszystkie twierdze, ulepszałem swoje auto i udało mi się skończyć ten tytuł. Dodatkowa gra ta sprawiła coś, co mało jaki tytuł we mnie wywołał. Czyli kac moralny. O czym w ogóle jest ta gra? Jesteśmy sobie Maxem, bohaterem, o którym wiemy w sumie niewiele, a głównie to, że chce odnaleźć spokój. Niestety jego planem niszczy tyran i najbardziej brutalny skurwiel w tej okolicy, czyli Skrotus. Zabiera nam auto, sprzęt i wyrzuca gdzieś na pustyni, żebyśmy zdechli. Udało nam się jednak stanąć na nogi i przejść jakiś dystans z czworonogiem, który na początku chciał nas w sumie zabić. Potem poznajemy garbatego mechanika, który nazywa się Chump Bucket, choć osobiście nazywałem go Quasimodo. I tak powoli zaczyna się nasza przygoda z garbatym kolegą, który pomaga nam skonstruować nowe auto i pomaga zapoznać się z okolicą, która jak się okazuje jest kompletnie zajęta przez ludzi z Krotusa i często można natknąć się na patrole, które gdy nas zobaczą, albo będą chcieli nam staranować auto, albo nas zmasakrować w walce na pięści. Także sporo mordu się tu dzieje. Nasz główny cel? Pozbyć się Skrotusa, przeżyć i odnaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli znaleźć upragniony spokój. Ale niestety okazuje się to trudniejsze niż sądziliśmy, bo chcemy odzyskać nasze kochane auto, które Skrotus nam zabrał. I tak oto zaczynamy. Przemierzamy pustynię, pomagamy ludziom, wykonujemy misje poboczne, rozbudowujemy nasze auto, walczymy, ulepszamy samego siebie i itp. itd. Jest to naprawdę sporo do roboty i to trzeba przyznać. Nie nudziłem się i najbardziej skupiałem się na rozbudowach twierdz, by mieć jak najwięcej złomu i żeby móc ulepszyć moje auto. Tak zwane magnum opus na maksa, by była to moja własna śmierć na kółkach. Na samej pustyni dzieją się często zdarzenia losowe, jak grupka ludzi, którzy potrzebują wody i możemy dać im się napić, patrole, które po zobaczeniu nas od razu chcą nas zabić, burze piaskowe, które wyrzucają sporo złomu i tak dalej. Możemy też brać udział w wyścigach, gdzie możemy odblokowywać chociażby karoserię czy kompletnie nowe auta, bo oprócz naszego magnum opus jest sporo innych aut, lecz ich niestety nie możemy jakkolwiek ulepszać czy coś zmieniać, więc jedynie nasze auto od Chama jest w pełni do ulepszenia. Szczerze mówiąc, ta gra wydaje mi się niemal doskonała i nie zauważyłem wielkich problemów czy rzeczy, które by mnie irytowały. System walki jest prosty i satysfakcjonujący i ogromnym plusem dla mnie jest to, że czasem Max wykona jakąś akcję wrestlingową jak German Suplex. Jazda autem jest przyjemna, choć osobiście nie byłem jakimś dobrym kierowcą i dzięki temu, że mamy tu różne auta, to można próbować i znaleźć swojego faworyta. Ulepszanie twierdz daje nam różne bonusy, więc warto je wykonywać i pomóc przywódcom danych twierdz. Misje poboczne są również ciekawe i jednak coś wnoszą, myślę, do historii i możemy poznać lepiej Maxa, a dodatkowo zyskać przychylność ludzi i ulepszenia. Jeżeli chodzi o błędy, to nie napotkałem ich szczególnie dużo. Praktycznie w ogóle. Najbardziej zauważalnym to czasem znikające auta przeciwników. Spokojnie sobie jadę, widzę patrol, jadą obok mnie i nagle jeden z nich zniknął. Po prostu. Jak wspomniałem wcześniej, to gra dała mi kaca moralnego, bo przyznam szczerze, że tak jak większość czasu pomagamy tym ludziom, zatrzymujemy się na środku pustyni i dajemy wodę, ryzykujemy życiem, by jakoś ich wesprzeć, to zakończenie, które nie powiem jakie jest, spowodowało u mnie konflikt o treści,
Czy bohater jest dobrą postacią? Rzadko kiedy mi się zdarza coś takiego i chociażby miałem tak kiedyś przy grze Spec Ops The Line, dlatego ta gra jest dla mnie perełką, bo naprawdę trzeba się postarać, by wywołać u mnie takie emocje i naprawdę nie wiem ile razy tak miałem. Jest tu sporo do roboty, można ulepszyć bardzo fajnie nasze auto, sporo ulepszeń maksa i umiejętności, dużo do zrobienia na pustyni oraz pomoc, którą możemy nieść ludziom, może nam dużo dać, więc warto robić tu misje poboczne i pomagać potrzebującym. Na pytanie, czy bym tu coś zmienił, odpowiedziałbym, że nie. Gra jest naprawdę dobra, jest to ogromna ilość do robienia, nie nudziłem się, spędziłem dobrze czas i wciągnąłem się w historię, która jest naprawdę ciekawa, ale i momentami smutna i tragiczna. Myślę, że jest to jeden z tych tytułów, który potrafi skłonić do refleksji czy przemyśleń na temat poczynań i działań, które podejmujemy. Więc gra ma wiele elementów, które sprawiają, że jest bardzo dobrym tytułem, za który warto wydać nawet te 100 zł. Okej, przejdźmy do mojego podsumowania. Technicznie jest dobrze, nie miałem wielkich problemów, crashy, błędów czy cokolwiek, co by mnie irytowało, a jedynie ten błąd, że nagle przeciwnicy mi znikają. FPS stabilne, więc jeśli chodzi o kwestie techniczne, to jest elegancko. Audio. Większość czasu słyszymy dźwięki naszej bryki, burz piaskowych niż jakąkolwiek muzykę, więc nie ma tu za bardzo co mówić, ale jak dla mnie to ryk silnika jest i tak wystarczający. Gameplay. Gra się po prostu zajebiście, sporo do roboty, dużo możliwości, zabawy, bawienia się z samochodami czy walkami, więc tutaj jest naprawdę dobrze, gameplay to złoto. Grafika. Bardzo przyjemne dla oka, animacje są bardzo dobre, nie bolało mnie nic w oczy, więc graficznie miód malina. Podsumowując, Mad Max to kawał naprawdę dobrej gry, to jedna z lepszych gier w jakie grałem i ma naprawdę wiele do zaoferowania. Nie tylko kwestia walki i ulepszania auta, ale również fabuła i główny bohater, który jak wspomniałem swoim zachowaniem spowodował, że zacząłem się naprawdę nad nim zastanawiać i nad jego poczynaniami. Także całość składa się w kawał naprawdę porządnej gry i polecam serdecznie ją ogarnąć, czy to za oficjalną cenę, czy po przecenie. To tyle, dziękuję za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!